Cześć, witajcie w nowym filmie na moim kanale. Jako że jest grudzień, to chciałabym Wam pokazać książki, które mi kojarzą się z takim grudniowym, zimowym klimatem. Niekoniecznie wszystkie będą świąteczne, natomiast jest kilka pozycji, które mają coś związanego ze świętami, bo jako grudzień, no to wiadomo, że się kojarzy właśnie z tym najważniejszym wydarzeniem, jak dla mnie w tym roku, bo zawsze jest taka fajna, świąteczna atmosfera, rodzinnie. Jakby dla mnie więcej magii ma właśnie Boże Narodzenie niż Wielkanoc. I jakoś tak bardziej lubię te święta, zawsze się na te święta bardziej przygotowuję niż pod Wielkanoc. Więc tak. Dlatego jakby tutaj bardziej lubię te święta. No i mam troszkę pozycji które chciałabym Wam pokazać i zaprezentować. Takie książki, które no, jedne są romansami pod choinkę, drugie są po prostu w zimowym klimacie, a trzecie po prostu jakoś swoją atmosferą zachęcają, żeby czytać je właśnie zimą. No i zaczynam. Pierwsza książka jest to książka Katarzyny Bester. Chyba mam dysleksję, bo przestawiają mi się literki. Mamy książkę o dwójce o dwójce nieznajomych, którzy spotykają się pewnego dnia z rządzeniem losu. No i jakby to spotkanie odmienia ich życie. I jakby nasz główny pan, bohater, jest takim przeciwnikiem świąt Bożego Narodzenia. Z kolei ta panienka, którą poznaje z rządzeniem tych kilku przypadków, jest to pani, która jest osobą niewidomą i jakby troszeczkę zmienia jego ogląd na świat. Taka jestem mądra, bo dopiero co nagrywałam film, w którym czytałam opis, a książki jeszcze nie czytałam, bo będę ją chciała przeczytać w grudniu. Może już ją przeczytałam, jak oglądacie ten film. Nie wiem i nie powiem teraz. Natomiast takie plany mam właśnie na grudzień z tą książką. Jako że są święta i święta kojarzą mi się bardzo właśnie z filmem bardziej niż z książką. Natomiast no jakoś ten tom mam, więc kojarzą mi się na pewno święta z Harrym Potterem, bo zazwyczaj w święta dosyć często czytam nie czytam, ale oglądam Harry'ego Pottera. Muszę się przyznać, że z Harry'ego Pottera przeczytałam tylko 4 pierwsze tomy. 3 mi zostały i jakoś mnie do nich nie ciągnie. Co najśmieszniejsze, nie czytałam ich po polsku, bo w ogóle mi nie wchodziły po polsku. Także mam ten tom, ale on jest nawet nieruszony, chyba nigdy go nie czytałam. Może zaczęłam, ale nie podszedł mi. Czytałam po rosyjsku. Po rosyjsku bardzo mi się podobały te nazwy domów, dlatego przeczytałam. Natomiast od 4 części jakby ten poziom jak dla mnie spadał. Coraz mniej mi się podobał. Możliwe, że ja też za późno zabrałam się za tę serię. Ale właśnie no kojarzy mi się. Na pewno filmy wszystkie obejrzałam po wiele razy i bardzo mi się podobają. I ta książka, pierwszy tom w ogóle mi się chyba najbardziej kojarzy ze świętami, bo mamy tam motyw właśnie chyba, albo mi się coś w głowie myli, ale jest tam motyw, że Harry zostaje z Ronem tylko na święta właśnie w Hogwarcie i no to mają takie święta i spędzają czas jakby ze sobą, dostają prezenty i nawet Harry dostaje coś od mamy Rona, więc takie święta są super, bardzo mi się podobały. Zawsze chciałam mieć takie święta, że z przyjaciółmi, wiadomo, że święta z rodziną to jest must have, ale jak byłam młodsza, to zawsze chciałam spędzić święta z przyjaciółmi i właśnie w takiej atmosferze magicznej Hogwartu. Nie mówię o treści, bo w zasadzie chyba wszyscy wiemy,
na czym polega Harry Potter, że mamy tutaj pewną sierotę Harry'ego, sierotę, bo stracił rodziców, nie że ofiarę losu. No i on był wychowywany jakby przez swojego wujka i ciotkę, którzy jakby traktowali go trochę w zły sposób. No i pewnego dnia dostaje list, że on jest tak naprawdę osobą, która ma magiczne zdolności, czyli jest czarodziejem. No i tak zaczynają się jego przygody. Kolejna książka, która bardzo kojarzy mi się z zimą, jest to Gentleman w Moskwie i chyba bardzo mi się ta książka kojarzy z zimą, bo mi się z zimą kojarzy Moskwa. I tam zawsze zimą jest śnieg, niezależnie od roku zawsze jest śnieg, zawsze są pięknie przystrojone ulice, pięknie to wszystko wygląda, jest taka właśnie zimowa atmosfera, która kojarzy mi się ze świętami. Wydaje mi się, że nawet w Dżentelmenie w Moskwie jest przedstawiona ta zimowa atmosfera. Natomiast tutaj mamy przygody hrabiego Rostowa, który przez pewien wiersz został zesłany do mieszkania w hotelu Metropol w centrum Moskwy. Natomiast on nie może czerpać jakby z tych luksusów, które tam są, tylko mieszka w pewnej klitce na poddaszu, nie może wychodzić w ogóle z tego hotelu. No i całe życie tak naprawdę opiera się właśnie na tym, co się tam dzieje. Bardzo podobała mi się ta książka. Podobało mi się to, jak to życie hrabiego Rostowa było pokazane, jak tutaj się zmieniało, jego podejście do tego zamknięcia, jak poznawał, można powiedzieć, rodzinę, przyjaciół, jak też planował pewną rzecz, która jest w końcu książki. Książka na pewno jest jedną z moich ulubionych książek, bardzo mi się podobała i chciałabym poznać więcej książek Amora Towelsa, bo podejrzewam, że jeżeli Gentleman w Moskwie mi się tak podobał, to podejrzewam, że ten autor właśnie pisze w takim pięknym stylu wszystkie swoje książki. A ma ich kilka, bo na pewno ma książkę Dobre Wychowanie, jeszcze jakiś taki, widziałam jeszcze jakąś z ulicą amerykańską, taką w stylu retro książkę, więc na pewno płodnie pisze, płodnie? Jest bardzo płodnym autorem, Amor Towels, i tę książkę naprawdę bardzo polecam. Kolejna książka kojarzy mi się z zimą, chyba przez to, że dostałam ją na Mikołajki od rodziców i czytałam ją właśnie zimą, bliżej świąt. A jest to Bezgwiezdne Morze Erin Morgenstern. Bardzo mi się podobała ta książka. Taki klimat tej książki jest cudowny, w ogóle wklejka. Nie wiem, czy to można nazwać wklejką. Ten nadruk jest przepiękny. Klucze tutaj naprawdę odgrywają dużą rolę. Mogę przeczytać, nie pamiętam dosłownie, co tu się działo. Natomiast pamiętam, że był tam świat, który znajdował się pod powierzchnią jakby naszego rzeczywistego świata i działy się tam niesłychane rzeczy. Coś kojarzy mi się jak w stylu Fabryki Czekolady, że tam takie niestworzone historie. Więc tak. I ludzie, którzy wchodzili zazwyczaj w ten świat, już nigdy z niego nie wychodzili. Tak mi się coś kojarzy. Natomiast przeczytam troszkę. Głęboko pod powierzchnią Ziemi, na brzegach Bezgwiezdnego Morza istnieje labirynt tuneli i komnat pełnych opowieści. Przejścia do tego sanktuarium są często ukryte, niekiedy w lasach, niekiedy w domach, a niekiedy na widoku. Jednak ci, którzy szukają, znajdą. Ich drzwi na nich czekają. Zachary Ezra Rollins szuka swoich drzwi, choć o tym nie wie. Podąża za syreniem śpiewem, niesiony niewytłumaczalną pewnością, że pisany jest mu inny świat. Po odkryciu na półkach uczelnianej biblioteki tajemniczej książki pogrąża się w lekturze i daje porwać opowieściom o zakochanych na zabój więźniach, zaginionych miastach i bezimiennych akolitach. Na jednej ze stron Zachary niespodziewanie trafia na zdarzenie z własnego dzieciństwa w niewiarygodny sposób spisane w książce starszej od niego. Ja muszę nauczyć się mówić, bo chyba zapominam trochę o tej umiejętności.
Widniejące na owym tomie pszczoła, miecz i klucz doprowadzają Zacharego do dwóch postaci, które odmieniają jego życie. Zadziornej, różowo-włosej malarki Mirabel i bosego przystojniaka i lawiranta Doriana. Ta dwójka nieznajomych powiedzie chłopaka przez bale maskowe i szeptane ukradkiem opowieści do siedziby tajnego stowarzyszenia, gdzie na wstążkach rozwieszane są klamki, a ostatecznie przez namalowane drzwi do miejsca, którego Zew słyszał od zawsze. Wśród krętych tuneli pełnych książek mieniących się złotem sal balowych i mrocznych jak wino brzegów, Zachary da się uwieść krainie skąpanej w tajemnicach i namiętnościach. Zarazem o losy tego miejsca toczy się batalia i choć niektórzy są gotowi na każde poświęcenie, by je uratować, inni z równym zacietrzewieniem dążą do jego zagłady. Na tle rozgrywającej się ponadczasowej historii miłosnej Zachary, Mirabel i Dorian zagłębiają się w samo serce tego świata, jego historię i mity, w poszukiwaniu odpowiedzi i siebie samych, zauroczeni czarem piratów, malarek, kochanków, kłamców i statków żeglujących po bezgwiezdnym morzu. Dosyć długi opis, natomiast teraz jak go przeczytam, to mam ochotę jeszcze raz na tę książkę, bo taki klimat właśnie mi się kojarzy. Ciemne miejsce, herbatka w ręku, w sensie ciemne, ale dosyć jasne, żeby przeczytać książkę. I właśnie ta książka, ale może w tym roku nie zaznajomię się znowu z Bezgwiezdnym Morzem. Natomiast przeczytam Cyrk Nocy, tej samej autorki, bo o tamtej książce było głośno przy właśnie wyjściu tej książki. No i mam ochotę ją przeczytać, a pojawiła się już na Legimi, więc może mi się uda poznać Cyrk Nocy, bo podobno jest równie dobra jak ta. Co powiedzieć jeszcze? Mam książkę zespołu pisarskiego, można tak powiedzieć, no 3 autorów. Johna Greena, Maureen Johnson, Lauren Miracle. I jest to książka W śnieżną noc. Jest też film na Netflixie, to jest taka, proszę bardzo, taka nakładeczka, a ogólnie ta książka jest w tym wydaniu, które mi się bardzo podoba. Jest to książka, może przeczytam opis, bo ja jej nie czytałam, nawet nie oglądałam filmów. Są to generalnie świąteczne opowiadania o miłości, dlatego też jest 3 autorów, bo każdy ma swoje opowiadanie. Jest tu opowiadanie Maureen Johnson, Podróż Wigilijna, John Green, Bożonarodzeniowy Cud Pomponowy i Lauren Miracle, Święta Patronka Świnek. I jestem ciekawa, czy te opowiadania w jakimś stopniu się łączą, bo ta okładka sugeruje, że troszeczkę mogą się łączyć. Nie wiem, który opis, ale przeczytam ten. W Wigilię miasteczko Greystone kompletnie zasypuje śnieg. Na pocztówkach może i wygląda to malowniczo, ale w rzeczywistości bardzo komplikuje życie. I na pewno nikt nie spodziewa się, że przedzieranie się przez zaspy samochodem rodziców, nieplanowana kąpiel w Przeręblu albo nieprzyzwoicie wczesna zmiana w Starbucksie mogą prowadzić do spotkania z miłością. Jednak w śnieżną noc, kiedy działa magia świąt, zdarzyć się może wszystko. Kurczę, może powinnam sobie to dopisać do TBR-u na grudzień, bo wydaje się, że ta książka może być naprawdę świetna. A może obejrzę w tym roku film, zanim przeczytam książkę, chociaż boję się tego robić, bo jednak filmy na ogół są słabsze niż książki. A też boję się, że za dużo mi straci, już książka nie będzie mnie tak interesowała. Natomiast no tutaj Wigilia, więc wiadomo, że grudzień i Wigilia to jest jedno i to samo. Czy no nie jedno i to samo, ale bardzo się grudzień kojarzy właśnie z Wigilią i świętami. I jest tu napisane, że te opowiadania się ze sobą łączą, więc jestem tego ciekawa. Jestem ciekawa, jak się łączą. Kolejne 2 książki. Jest to część trylogii na pewno, bo powstały 3 książki. Ja mam natomiast 2, czytałam 3, ale 3 już nie wyszła w tym wydaniu, tylko wyszła bardziej w wydaniu serialowym, a serialu już nie ma. I wyszedł tylko 1. sezon i chyba raczej kolejne nie zamierzają wychodzić. A jest to są to książki Rachel Cohn i Davida Levitana i Księga Wyzwań Dasha i Lily i 12 dni świąt Dasha i Lily. To jest 1. tom, to jest 2. tom. I mamy tutaj generalnie Dasha, który nie przepada za świętami ze względu na to, że jego rodzina jakby jest w rozpadzie, jego matka z nim mieszka, ale ona cały czas podróżuje, a ojciec Dasha ma go w zasadzie w 4 literach.
No i on na swojej drodze jest takim gburem i bardzo nie lubi świąt. I na swojej drodze spotyka Lily, która zostaje namówiona przez swojego brata, aby założyć taki dziennik albo coś takiego w takim romantycznym stylu, aby poznać jakiegoś chłopaka. No i Dash w bibliotece odnajduje ten dziennik, rozwiązuje zagadkę i tak zaczyna się ich przygoda, a Lily jest takim trochę świątecznym świrkiem, bo cały czas kolęduje, ubiera, pracuje jako elf, czy ktoś tam, nie wiem, elf czy pomocnik Mikołaja. Chyba elfy zazwyczaj są w jakimś sklepie, więc taki jest świąteczny tutaj nastrój i bardzo mi się podobały te książki, chociaż ja ich nie czytałam w grudniu, tylko jakoś w wakacje, natomiast te książki naprawdę przenoszą w ten klimat świąteczny. I to wydanie ma więcej, moim zdaniem, uroku niż takie wydanie filmowe. Dlatego mam tylko te dwie, bo trzecia już w tym nie wyszła wydanie. No ale tak, jest też serial na Netflixie, też bardzo polecam. I ewentualnie, ale jeżeli ktoś przeczytał książkę, to serial mu się na pewno spodoba i jeżeli ktoś chce się zapoznać z książką, a już obejrzał film, serial, to też te książki mu się spodobają, bo niekoniecznie jest dokładnie to samo przeniesione i serial jest naprawdę dobrze nagrany. I jest dobrze. Zostały mi jeszcze dwie książki. Jedna to jest taki romans, który czytałam niedawno. Jest to Dedykacja. Książka, o której się wypowiadałam. Kojarzy mi się ona ze świętami, gdyż akcja tej książki, taka, która dzieje się jakby w tym czasie naszym, dzieje się w grudniu. Rozpoczyna się 22 grudnia, a kończy w Sylwestra. Czyli to jest taka akcja z czasów teraźniejszości, bo tam mamy też wątki tego przeskakiwania w czasie i jakby wracania do przeszłości i tak. Książka podobała mi się, natomiast już inaczej ją odebrałam niż lata temu, bo ja o niej mówiłam, że szukałam tej książki latami. Co mogę o niej powiedzieć? Mamy tutaj główną bohaterkę, która przez całe swoje życie, w sumie przez całe swoje dorosłe życie po zakończeniu studiów, to chyba jest 13 lat, cały czas myśli o Jake'u Sharpie, który złamał jej serce i uciekł z miasta rodzinnego, aby założyć karierę. Tak naprawdę oni się cały czas kochają, natomiast Jake, jak dla mnie, jest okropnym narcyzem, którego nie chciałabym spotkać w swoim życiu nigdy i nie chciałabym tym bardziej z nim mieć żadnych rzeczy do czynienia. Trochę nie żałowałam, ale głównej bohaterki Lory. Katie. Lora. A co mi Lora? Lora tam jest, chyba jako przyjaciółka, tak. Ale jej przyjaciółka jest mądrzejsza niż ona. Zdecydowanie i bardzo cieszyłam się, że Kate trochę dostaje po tej dupie przysłowiowej, ponieważ zachowywała się, dorosła kobieta zachowywała się jak dziecko. Natomiast ja tutaj nie będę mówić, trochę już zdradziłam, ale nie będę tutaj mówić o fabule zbytnio, bo naprawdę ta książka jest fajna. Ma taki świąteczny klimat. Wiele problemów jest tu poruszonych, nie tylko jej i Jake'a, ale też i rodziców, jej przyjaciółki i wszystkiego. Bardzo mi się podobała. Po latach też, natomiast już inaczej na nią spojrzałam, więc w zależności od tego, kto na jakim etapie życia jest, to ta książka jest fajna. Co prawda jest już ciężka do zdobycia, więc raczej nikt jej nie przeczyta. Chyba że w jakiejś bibliotece albo w antykwariacie, albo na Allegro. Uda Wam się ją dorwać za jakieś grosze. To fajnie by było, bo naprawdę jest to fajna książka i wiele można z niej wyciągnąć nauk. No i z zimą kojarzy mi się, bo akcja główna dzieje się w zimie. I ostatnia książka kojarząca mi się z zimą to Niekończąca się opowieść. Niekończąca się historia, Niekończąca się opowieść to film. I ta książka mi się kojarzy z zimą, bo nie wiem czemu mam takie wspomnienia, że zawsze w święta leciała właśnie Niekończąca się opowieść. Film w telewizji, ten taki stary, ja go muszę obejrzeć, bo mam bardzo na niego ochotę i tego Białego Smoka.
No i tę książkę dostałam też od siostry na święta, więc też mi się kojarzy ona właśnie ze świętami przez to. Ale cudownie było się przenieść do świata fantasmagorii. Tak się nazywa? Fantasmagoria się nazywała? Czy kraina? Nie, inaczej. Fantazjana. A, Fantasmagoria to coś innego. Do Fantazjany było świetnie się przenieść. I mamy tutaj 11-letniego Bastiana, który żyje w świecie książek i pewnego dnia kradnie z antykwariatu książkę, która bardzo mu się podoba i zaczyna ją czytać na strychu jakby w szkole. No i okazuje się, że on zaczyna czytać jakby swoją historię i ta książka go przenosi właśnie do świata fantazjany, ponieważ magicznej krainie grozi zagłada. No i okazuje się właśnie, jak on już się tam dostaje, że tylko on, Bastian, może ją uratować. Podoba mi się w tej książce to, tak jak ja tu na tym przykładzie pokażę, że mamy dwa kolory czcionki. Nie mamy tutaj w tym wydaniu takiej czcionki typowej, bo mamy czcionkę czerwoną i to jest świat rzeczywisty i czcionkę zieloną, która jest światem tym takim fantazyjnym, fantazjaną. Bardzo mi się ta książka podobała. Świetnie bawiłam się tutaj przy przygodach tych dzielnych osób i cały czas chodzi gdzieś tam mi w myślach Atreju, bo bardzo lubię tego bohatera. On mi się chyba kojarzy z filmów, taki właśnie widzę go zawsze takiego filmowego bohatera. No ale nie wiem czemu właśnie ta książka mi się kojarzy z zimą, z babcią i oglądaniem gdzieś na 1 czy 2 właśnie tego filmu. Także to by było tyle. 9 książek, które pokazałam. Pokażę jeszcze raz. Romans pod choinkę, Harry Potter, Gentleman w Moskwie, Bezgwiezdne Morze, Erin Morgenstern, W śnieżną noc, John Green, Maureen Johnson, Lauren Myrickle, Dasha Lily, czyli Księga Wyzwań Dasha Lily, 12 dni świąt Dasha i Lily, Dedykacja oraz Niekończąca się historia. Także to by było na tyle w tym filmie. Takie świąteczne książki, aż mam ochotę teraz zatopić się w taką atmosferę świąteczną i też znowu zapoznać się z jakąś świąteczną książką. Natomiast mam pewne obowiązki książkowe, które chcę wykorzystać i chcę wypełnić i na razie to są takie bardziej jesienne książki jeszcze. No i co? To by było na tyle. Bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmu. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Jeżeli macie jakieś świąteczne książki, to dawajcie znać w komentarzach, bo jestem ciekawa, jakie Wam książki kojarzą się z grudniem i z taką świąteczną atmosferą i z zimą. Bo mi z zimą się jeszcze więcej kojarzy. Na przykład Istota Zła, która dzieje się zimą i którą zaczęłam i której nie skończyłam jeszcze. Ja mam dużo takich książek, niestety. Albo też tekst Głuchowskiego kojarzy mi się z zimą, bo dzieje się w zimę. Natomiast chciałam takie właśnie, wybrałam takie książki, które to był pierwsze, co pomyślałam właśnie o zimie, to właśnie to i to, czyli 9 książek. Może kiedyś zrobię drugą część takich zimowych książek, może jakoś w styczniu, bo na grudzień mam już trochę zaplanowanych filmów. I tak zobaczycie to już pod koniec grudnia ten film. Więc tak, w kolejnym filmie będzie podsumowanie roku już, bo mogę Wam to zdradzić, bo widzę po kalendarzyku, że właśnie będzie to podsumowanie roku, czyli najlepsze i najgorsze książki. Jeżeli jesteście ciekawi, to wpadajcie za tydzień, a ja się z Wami już żegnam. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!